ja, Argiszti, syn Menuły, a dalej o podbiciu ludów Garni i przepędzeniu ich do miasta Erebuni. Mówią wam coś te nazwy? To imiona królów Urartu. Jeżeli o nich nie słyszeliście, to zapraszam na kolejny odcinek Librarian on the Road. Początki owego tajemniczego imperium sięgają IX wieku przed naszą erą. Na wschodnich rubieżach współczesnej Turcji, w okolicach jeziora Van, istniało wiele malutkich państewek rządzonych przez lokalnych władców. Te bogate i żyzne obszary były bardzo często najeżdżane przez Asyryjczyków. I chociaż z każdej takiej wyprawy najeźdźcy wracali z licznymi łupami, to w końcu w gnębionym ludzie zaczęło narastać przekonanie, że tylko pod berłem jednego władcy będą w stanie skutecznie stawić czoła swoim wrogom. Pierwszym, któremu udało zjednoczyć się Urartu, był król o imieniu Arame. Zjednoczone miasta rosły w siłę. Wystarczyło niecałe 100 lat, aby władcy Urartu zbudowali imperium godne swojego asyryjskiego przeciwnika. Królowie Menuła i Argiszti przyłączyli do swojego państwa obszary współczesnej Armenii oraz tereny położone na południu, wydarte spod władzy Asyryjczyków. Zbudowano sieć dróg łączących stare i nowe twierdze, a kanał irygacyjny w okolicach jeziora Van służy mieszkańcom tych obszarów do dzisiaj. Głównym bóstwem Urartu był Haldi. Imię tego boga pochodziło najprawdopodobniej od słowa oznaczającego niebo, zaś głównym centrum kultu owego bóstwa było miasto leżące na południu Urartu, Musasir. To właśnie konflikt o te obszary, przyłączony do Urartu przez króla Ispiniego, miał być decydujący dla być albo nie być obydwu imperium, Urartu i Asyrii. Początkowo przewagę mieli Urartyjczycy. Król Sarduri II zdobył Manę, a następnie zapuścił się w głąb ziem swojego wroga. Tutaj jednak czekała go gorzka lekcja. Rządzący Asyrią król Tiglat-Pileser III był dobrze przygotowany. Najpierw w bitwie na brzegach Eufratu rozbił wojska urartyjskie, a następnie ścigał swojego przeciwnika aż do murów jego stolicy, czyli Tuszpy. Ta klęska, choć dotkliwa, nie była jednak ostateczna. Do decydującego starcia miało nadejść w roku 714 przed naszą erą. Ta dramatyczna i pełna niespodziewanych zwrotów wojna jest dość dobrze udokumentowana przez źródła asyryjskie. Gdy rządzący nad Tygrysem król Sargon dowiedział się, że jego przeciwnik poniósł klęskę w wyprawie na Kimerów, postanowił dobić odwiecznego wroga. W tym celu najpierw zaatakował i złupił Manę, a następnie wkroczył w głąb ziem Rusy I, władcy Urartu. Rusa chciał wciągnąć wojska Asyryjczyków w zasadzkę, ale przeliczył się z siłami. Asyria śmiałym atakiem na jego szyki rozbiła urartyjskie wojska i zmusiła samego Rusę do haniebnej ucieczki. Następnie żołnierze Sargona rozpoczęli regularne łupienie ziem nad jeziorem Van. I kiedy wydawało się, że ta wyprawa skończy się tak samo jak wszystkie dotychczasowe, król Sargon zrobił coś brawurowego i zupełnie zaskakującego. Coś, co miało raz na zawsze zadecydować o losach Urartu. Z niewiadomych do dziś przyczyn król Sargon odesłał do Asyrii większość swoich wojowników i pozostał na terenach wroga tylko z niewielkim oddziałem liczącym około 1000 żołnierzy. Wojownicy ruszyli na wyprawę przez niedostępne i porośnięte lasami góry. Żołnierzom rozkazano ścinać olbrzymie drzewa zagradzające drogę, a poza tym nieść na plecach królewski rydwan.
bowiem zmęczony trudami podróży władca postanowił przesiąść się na grzbiet swojego królewskiego konia. Trud miał się jednak opłacić. Oddział asyryjski zszedł z gór tuż pod mury zupełnie nieprzygotowanego do obrony Musasiru. Zwycięstwo było pełne. W ręce Asyryjczyków, poza bogatymi łupami i licznymi niewolnikami, wpadł też święty posąg Boga Chaldiego. Ta straszliwa klęska wywarła na Urartyjczykach olbrzymie wrażenie. Według niektórych źródeł król Rusa, gdy dowiedział się o złupieniu Musasiru, popełnił samobójstwo. Mimo wysiłków podejmowanych przez kolejnych królów, Urartu już nigdy nie odzyskało utraconej potęgi. Jego ostatni władca, Rusa IV, tracił jedną po drugiej swe twierdze na rzecz nowego, śmiertelnie niebezpiecznego przeciwnika – Medów. Co tak naprawdę doprowadziło do upadku owego zapomnianego imperium? Czy tylko najazdy sąsiadów? A może istotne były jakieś nieznane nam przewroty pałacowe i konflikty wewnętrzne? A może chodziło o utratę wiary w Boga Chaldiego, którego moc spajała ludy Urartu znacznie lepiej niż berło ich władców? Tereny nad jeziorem Van są dziś trudno dostępne i niezbyt bezpieczne ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną panującą w regionie. Ale pozostałości urartyjskich miast możecie oglądać także na obszarze Armenii. O twierdzy Erebuni powiemy Wam więcej w odcinku poświęconym Erywaniowi, który z pewnością pojawi się na naszym kanale. Bądźcie więc czujni. Na dzisiejszym filmie mogliście podziwiać też fragmenty filmów nagrywane w Metsamorze. To dawne miasto, które Urartyjczycy zdobyli i włączyli w swoje imperium, znajduje się w okolicach współczesnego Armawiru. Do Armawiru dojedziecie pociągiem, a resztę drogi można przebyć piechotą, kierując się na wschód. Znajduje się tam niewielkie muzeum archeologiczne i teren wykopalisk. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania i oglądania kolejnych odcinków Librarian on the Road.